Padaleje, a ja resetuję się na siłowni. Jest to moment, kiedy nie ma czasu myśleć o niczym, bo po prostu jest zmęczenie pożądane. Tak, obecnie sezon jest dość mokry, tak się kończy październik, leje dość srogo, parę dni, więc motocyklowo jest beznadziejnie, ale nie na samym motocyklu życie polega. Nawet tutaj, gdzie można jeździć cały rok, są takie chwile, kiedy trzeba sobie odpuścić i zająć się sobą. Poniedziałek, cały weekend padało paskudnie. Jeszcze też trochę jest objawu mokrego. Damy na to. Jeszcze ubrania roboty zapakować w sakwę, żeby nie było. O, płachta moja jest zużyta, nie jest na tyle wodoszczelna, jakbym się mógł spodziewać. Odnośnie saków, bo dostaję też pytania różne. Zobaczcie. Nie, te sakwy są przytroczone cały rok do motocykla. Motocykl stoi pod plandeką. Cały weekend ostro, mocno padało. Tutaj wszędzie jest mokro. I tak, sakwa tutaj wydaje się wilgotna, bo to normalne. Natomiast ta warstwa niebieska w środku jest zupełnie sucha. No o to chodziło, że tam nie przenika ta wilgoć. Ogólnie no, jestem zadowolony. Nie mam zbyt dużych wymagań od tych sakw, natomiast one przyrosły już w tym momencie te moje podstawowe wymagania, które miałem wcześniej. Po tej wywrotce na asfalcie z tym kolanem, tylko przecierka została. Może się wydawać, że jest dłuższy czas otwierania, zamykania, tak jak teraz jedną ręką, to nie jest zbyt wygodne i na tym trzeba zwrócić uwagę. I też jazda z sakwami, tutaj wrzuciłem coś, jest już wypełniona sakwa, to zupełnie inaczej wygląda niż z sakwą pustą, która wygląda troszeczkę jak taka pusta szmata i przytroczony dodatkowy zbiornik wody po prostu się dynda i ludzie mnie czasem zatrzymują, że mi coś odpada. Więc warto jest coś mieć, jakieś lekkie wypełnienie tych sakw przy jeździe. Tak, i jeszcze te paski ściągające. Regulacje umożliwiają sporo, natomiast też trzeba uważać, żeby nie dyndały sobie swobodnie gdzieś powyciągane. Obecnie jest taki okres przejściowy, gdy temperatura jest około tych 18 stopni. Sobie sprawdźmy temperaturę. Zaraz zmienię sobie godzinę. Jest 16 stopni 15. Teraz tak. Bez ssania nie chcę do końca fajnie palić. Zobaczmy z tym moim ssaniem. I z ssaniem też troszeczkę ciężej. A nie. Czyli tak, w tej chwili z ssaniem pali prawidłowo, ale jak była taka temperatura 20 stopni, to nie chciał bez ssania za bardzo zapalić i na ssaniu też miał problem. Więc widać, że jak temperatura spadnie poniżej 15-16 stopni, to na ssaniu odpala fajka. O, i o to walczyliśmy. Zmienię tylko godzinę, bo już nastała zmiana godziny na moim wyświetlaczu, żeby mnie to nie myliło. No i jadę do pracy. No i tak to wygląda ostatnio cały czas, że dom, praca, siłownia i człowiek jest wypruty, ale zachowując formę, gdyby coś nastało, na przykład obecny piątek, dzień wolny, świąteczny, więc może gdzieś jakaś mała przejażdżka, o ile nie będzie powodzi z nieba. Czas zmieniony, mała przystawka. I jeżeli czas się zmienił u mnie, no to teraz jadę do pracy i widzę właśnie czekający mnie wschód słońca zza gór. A tutaj poranek po tych wszystkich burzach. Całą noc słyszałem w sypialni właśnie szum rozbijających się fal o skały. Dobra, lecimy, bo już jest czas, pora do pracy. Jak zawsze chwalę sobie grzane manetki. To jest rewelacja, gdy temperatura jest około
15-16 stopni, to już się w cienkich rękawiczkach przydają grzane manetki. Z ciekawostek, dojechałem do pracy, ale po około dopiero 7 km od domu temperatura wzrosła do 75 stopni, a utrzymuje się teraz 82 i to jest normalne w tych maszynach, więc nie wnikajmy, dlaczego się nie dogrzewają w chłodne dni. To temat był wałkowany, ale to nie jest efekt uszkodzonego termostatu w tym motocyklu, po prostu jest tak zaprojektowany układ chłodzenia. W 700 jest inaczej już rozwiązany, więc tam temperatura się trzyma na miejscu, a tutaj pamiętacie, jak był analogowy wskaźnik, to ta temperatura lekko, wskazówka się tylko unosiła. Czasem jak było gorąco, czyli właśnie tak 80 parę do 90 stopni, to wtedy ta wskazówka się ruszała powyżej połowy. A tak z mojego użytkowania Transalpa to tam temperatura, tak przeważnie wskazówka tylko delikatnie drgała. O, i teraz tak, spakować się, przebrać, założyć płachtę na motocykl, żeby nie zostawiać pod deszczem. Łańcuch, widać pełno smaru, zabezpiecza przed wilgocią, przed wodą. Dobra, koniec pracy. Zaraz będzie ciemno. Zaraz będzie ciemno. Noga z motyla noga. Dobra. Uruchom się. Jakie temperatury dzisiaj mamy teraz w tym momencie? 22 stopnie. Grzane manetki można już zgasić. Rano pomagają. Wow. Bez ssania pali. Trochę nierówno pracuje to standardowo, ale pali. Więc przeszedł ten okres takiej niechęci do palenia. Noga z motyla. Nie masz o czym opowiadać, nie masz co powiedzieć. Pochwal się tym, nie wiem czym, że idziesz robić zakupy. Idę na małe zakupy i szybko lecę do domu. Już dzień się kończy po tej zmianie czasu. No więc tak wyglądają ostatnio te takie dni, że nie ma za bardzo czasu i chęci śmigać po wyspie, po pracy, w weekend i przed pracą, bo i pogoda nie dopisuje i są zwykłe inne domowe obowiązki. Ale coś wymyślimy. Coś może technicznego, coś do dłubania albo coś do zwiedzania. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. A póki co jest ten tak zwany Halloween. Wszędzie są te ozdoby halloweenowe. Dobra, ja idę po kwiatki. Takie strachy, takie autka. Dobra, a ja zasuwam, jeszcze mam jeden punkt do odwiedzenia po drodze. Zakupy, mięso kupić. Tak, sakwa, ale na zewnątrz, bo mokre są, może jakoś się będą trzymały. Dobra, pora lecieć dalej, więc kluczyk. Lecimy dalej, zobaczmy, jak jeszcze na ciepłym sobie zapalę. Bajka, dobrze. No i tak, miało być mięsny, ale jest zamknięte o tej porze. Słyszycie, jak nierówno pracuje? Gaźniki, dobra. Dobrze. Szukajcie, a znajdziecie i jest siatka z mięsem. Będzie co jeść. Dobra, idę z mięsem. Teraz tak, mięso do sakwy, są kwiaty, zaraz będzie mięso dla równowagi. Więc tak to jest u mnie z tymi sakwami, jeżeli ktoś pyta. Są ciągle w użytku. To różne rzeczy wożę, nie tylko na wyjazdy, bo wyjazdów u mnie coraz mniej, ale codzienność sprawia, że mięso trzeba sobie wozić i gotować. Więc czuwaj. Pali. No i do domu Cię pozdrawiam serdecznie. Widzimy się niebawem. No i motodzień chwilowo zakończony. Dobra, iść do domku.